W trakcie gali finałowej obiecałem Wam, że powiem, co zrobić, by wygrać finał krajowy konkursu Imagine Cup. Opowiem o tym w 10 punktach. Po pierwsze, problem. Musicie znaleźć problem. Problem, który jest istotny, ważny dla Waszych kolegów, znajomych, rodzin, czy po prostu dla nas, jako dla ludzkości. Problem musi być zgodny z celami milenijnymi, bo taki jest ten konkurs. Jeśli o tym zapomniecie, to nie uda Wam się wygrać. Jak znaleźć problem? Żeby znaleźć problem, trzeba słuchać ludzi, rozglądać się w koło. Trzeba wynajdywać sytuacje czy problemy, których nie da się rozwiązać. Co prawda, problem to tylko 10 punktów, ale to fundament, na którym zbudujecie rozwiązanie, dlatego tak bardzo ważne jest znalezienie tego problemu. Jak problem zostanie przez Was znaleziony, wystarczy go zapisać w sposób klarowny, zrozumiały dla innych, którzy będą to czytać. Mając problem, bynajmniej nie przystępujemy do jego rozwiązania, do realizacji, do budowania aplikacji. Drugi krok to koncepcja. Zaczynaj z wizją końca. Zaczynamy od koncepcji. Koncepcja musi być innowacyjna, nie może być powieleniem tego, co było, jest, czy będzie w finale krajowym. W tym roku 3 aż aplikacje dotyczyły Kinecta. 3 aplikacje bardzo interesujące, ale przez to, że były aż 3, przestały być innowacyjne. To, co zaproponujecie w koncepcji, musi być trudne do podrobienia. Musi zawierać coś Waszego, coś unikalnego, przez co trudno będzie Waszą aplikację podrobić. Tym czymś unikalnym może być algorytm rozpoznawania mowy, ruchu, który będzie Was wyróżniał i będzie Waszą częścią do rozwiązania istotnego problemu. Pamiętajcie, że małe jest piękne, że małe może rosnąć. Jeśli przesadzicie w koncepcji, jeśli pójdziecie za szeroko, utopicie się w budowaniu aplikacji. A więc zaczynamy od czegoś małego, które w przyszłości będzie nam rosnąć. Po trzecie, testujemy koncepcję. Nie rozwiązanie, a testujemy koncepcję. Pokazujemy koncepcję zainteresowanym, tak jak gdyby to była gotowa aplikacja. Pokazujemy tak długo, aż usłyszycie: wow, to jest rewelacyjne, ja chciałbym to używać. Projekt i innowacyjność w tym konkursie to aż 35%. Razem z problemem, o którym powiedziałem poprzednio, to 45%. Nie bójcie się testować. Jeśli Wasze rozwiązanie będzie zawierało coś Waszego, coś trudnego do podrobienia, to nawet jeśli znajdziecie naśladowców, nie będzie im łatwo pójść Waszą drogą. Po czwarte, musicie poszukać grafika. Śliczny i ergonomiczny interfejs jest bardzo, bardzo ważny. Tu też jest potrzebne wow. Wow na podstawie makiet, które zobaczą Wasi znajomi. Jeśli będziecie mieli gotowy interfejs, gotową koncepcję, trzeba zbudować model biznesowy. Odpowiedzieć na pytanie, jak będziemy na tym zarabiać. Będą Was o to pytać jurorzy, będą Was pytać o to Wasi nauczyciele akademicy, będzie Was pytać o to otoczenie. A więc, czy wybieracie klasyczny model dystrybucji, a może coś nowoczesnego, istniejące kanały dystrybucji, takie jak na przykład Marketplace. Po szóste, zróbcie zerową prezentację. Na bazie problemu, koncepcji, makiety interfejsu jesteście gotowi przygotować prezentację tak, jak gdyby Wasza aplikacja była już gotowa. Jest to szczególnie istotne w tym momencie, że nie mając gotowej aplikacji, nie będziecie mówić tak dużo o rozwiązaniu. Poszukacie scenariusza dla przypadku użycia i w ten sposób zaprezentujecie coś, co w przyszłości zostanie zbudowane. Pamiętajcie, że w PowerPoincie wszystko działa, we Flashu również. A więc pokażcie Wasze rozwiązanie, zanim napiszecie pierwszą linię kodu. Po siódme, zaplanujcie pracę. Zaprojektujcie rozwiązanie. Architektura jest ważna. Jak będziecie mieli gotowy diagram, uzupełnijcie Waszą zerową prezentację o diagram architektury. A więc jeśli będziemy już mieli architekturę, jeśli będziemy mieli zaplanowaną pracę, to możemy zbudować w tym przypadku rozwiązanie. Przystępując do budowy rozwiązania, pamiętajcie, że najważniejsze są te funkcje, które pokażecie w aplikacji. A więc to, czego nie będziecie mogli pokazać, schodzi gdzieś na plan, w tym przypadku drugim. Pamiętajcie, że w tym konkursie nie chodzi o to, żeby napisać 5000 linii kodu. Poszukajcie narzędzi, dzięki którym Wasza praca będzie prosta, łatwa i przyjemna. Zintegrujcie to, co da się w tym przypadku zintegrować.
mając rozwiązanie zerowej, zróbcie tą właściwą prezentację i musicie ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Co prawda prezentacja to tylko 10% punktów, ale to jest wasz kontakt z jurorami. Poprzez prezentację jurorzy będą mieli okazję zaglądnąć w głębie waszego rozwiązania. A więc prezentacja musi być nie tylko przemyślana, dlatego tak wcześnie ją zaczynamy pisać, ale musi być zrobiona perfekcyjnie, ładna, tak by wciągnęła jurorów w ich oglądanie. Na koniec, jako 10. punkt, muszę powiedzieć, że musicie mieć marzenia, musicie mieć ambicje, musicie mieć uśmiech na twarzy, przyjemność z pracy konkursowej. Jeśli uda wam się te wszystkie kroki zrobić, myślę, że za rok znajdziecie się na podium jako jedna z 3 najlepszych drużyn, a być może to wam przypadnie w nagrodę bilet lotniczy na kolejny światowy finał Imagine Cup.